Alamogordo w stanie Nowy Meksyk. To niewielkie miasto było magnesem wielu dziwnych zdarzeń. Nieopodal testowano pierwszą bombę atomową. Tutaj pochowano szympansa Hama, pierwszego przedstawiciela Ameryki, który poleciał w kosmos. Także tutaj ten facet pobił rekord prędkości. Tyleż fajny, co dziwaczny. Jednakże Alamogordo najbardziej zasłynęło wysypiskiem, na którym podobno firma Atari pogrzebała E.T., najgorszą grę wideo wszechczasów. E.T. na Atari. Najgorsza gra wideo w dziejach. Najgorsza z najgorszych. Oto 10 najgorszych gier. E.T. The Extraterrestrial. Najgorsza od zarania dziejów. Ten mit ma 40 lat. Gracz prześladowany przez agenta FBI ciągle wpada do dziury. Ledwie wyjdzie, pada znowu. Wielką wadą gry było to, że E.T. nieustannie lądował w dole. I co się stało? Skończył na wysypisku. Ponoć w Alamogordo wyrzucano gry ciężarówkami. Firma miała mnóstwo gier, których nie mogła sprzedać ani rozdać, więc zawiozła je na pustynię i pochowała jak gangstera. Ta głupota obrosła wspaniałą legendą. Mit trwa, bo starsi nic z tego nie kapują, a młodym w to grają. W tej historii nic nie trzyma się kupy. Czemu ktoś tak bardzo chciał to wszystko ukryć? Atari. Game over. Kiedy miałem 5 lat, wyszła gra Pong. Tato kupił ją mnie i rodzeństwu. Dostaliśmy Atari 2600. Na konsoli grałem bez przerwy. Wtedy Atari było jak Xbox i PlayStation razem wzięte. Rządziło rynkiem. Model 2600 był wielkim hitem. Chyba najbardziej lubiłem gry Adventure. W poszukiwaniu pierwszego easter egga spędziłem przed telewizorem 3 tygodnie. Dziś to tylko śmieszy, ale wtedy przenoszenie niewidzialnego punkciku do specjalnego pokoju, by odkryć nazwisko programisty, powalało. W gry komputerowe gram nadal. Jestem scenarzystą i reżyserem. Na ich podstawie nakręciłem wiele kreskówek. Sam nawet stworzyłem kilka beznadziejnych gier. Fascynują mnie też mity i legendy. 10 lat temu z Wernerem Herzogiem pojechałem do Szkocji, by sfilmować potwora z Loch Ness. Nie udało się, ale legendy nie przestały mnie intrygować. Dziś gry komputerowe są wszechobecne. Dlatego tak trudno zrozumieć obsesję mojego pokolenia na punkcie Atari. Konsola uzależniła nas od gier, które w połowie lat 80. nagle zniknęły. Wciąż nie daje mi spokoju pytanie, co się z nimi stało. Oto słynne wysypisko, miejsce spoczynku E.T. Zgadza się. Gry Atari wjechały tą drogą. Innego wjazdu nie było. Koło rozciągała się pustynia. Możemy tam jakoś wejść? Wystarczy się schylić. Joe Lewandowski jest wysypiskowym guru. W okolicy prowadzi kilka firm śmieciarskich. Cmentarzysko Atari zna jak nikt. Joe doradza miastu w kwestii wysypiska. Tylko on zna to miejsce jak własną kieszeń.
Czyli chodzi o cały ten teren? Wbrew niedowiarkom. Czuję to przez skórę. Jest pan wyjątkiem. Co oznaczają te pola? Pojemniki ze śmieciami. Wystarczyło napisać odpady Atari. Ale nikt tego nie zrobił. Czyli najpierw musimy odnaleźć właściwy stuk siana, mniej więcej, a potem igłę. Działamy dwuetapowo. Na tym zdjęciu z El Paso Timesa widać, jak to wyglądało. Zdjęcie zrobiła ta dziennikarka. Musiała stać gdzieś tutaj. Czyli mamy 2 punkty zaczepienia. Z miejsca, gdzie stała reporterka, prowadzimy linię przecinającą zabudowania. Joe Lewandowski to nie tylko znawca wysypiska. To także archeolog amator w stylu Indiana Jonesa. Ale bez rewolweru, ani bicza. Zdjęcie z gazety to medalion, który Joe umieścił na swojej lasce RA i zlokalizował wyrzucone gry Atari. Zrobił to, co Indiana Jones. Joe święcie wierzył w legendę Atari. Ponad 3 lata przygotowywał plan przekopania wysypiska, by dowieść światu, że ma rację. Lecz Joe nie był graczem. Nie interesowało go, dlaczego firma, którą uwielbiałem, postanowiła zakopać swoją przyszłość. Mnie tak. E.T. to skromny epizod w dziejach Atari. Wyjaśnię genezę Atari. Na pomysł gier wideo wpadłem na studiach, dorabiając latem w parku rozrywki. Wiedziałem, że automaty do gry to żyła złota. I knew the economics of the coin-operated game business. They made a lot of money. Nolan zaprojektował bardzo eleganckie obwody. Zrobił to tak zmyślnie, że nawet dziś trudno je rozgryźć czy naprawić. My partner and I, Ted Dabney, Z Tedem Dabneyem zajęliśmy się grą w ping-ponga. by the end of W 72 zarobiliśmy $3,5 miliona. Potem 19, 35. Sprzedaż wystrzeliła. Gry elektroniczne były atrakcyjną nowinką. Na myśl, że w domu można robić to samo, co na najbardziej wymyślnych automatach, zrobiłem wielkie oczy. Gry wideo stały się hitem, odkąd firma Atari wypuściła grę Pong. Pomysł skopiowało ponad 40 producentów. W zeszłym roku sprzedaż wyniosła 300 000. W przyszłym może osiągnąć 10 milionów. we felt, well, maybe Postanowiliśmy sprzedać firmę jakiemuś koncernowi. Był rok 76. Zadzwonił niejaki Gordy Crawford. Pytania nigdy nie zapomnę. Czy Warnera interesuje zakup nowatorskiej firmy z branży rozrywkowej? Odpowiedziałem tak, choć faceta nie znałem. Tak zetknąłem się z Atari. Atari. Świat przyszłości. W Atari wcale nie imponował mi Pong, tylko chipset Atari 2600. Pong był fajny, ale tylko się pykało. A chipset pozwalał kontrolować przebieg gry. Fascynująca idea. Model 2600 z 9 kartridżami ukazał się w roku 77. Gry wideo bardzo przypominały automaty do gry. Zmieniły postrzeganie świata. Przekształciliśmy telewizor z pasywnego w aktywny środek przekazu. Byliśmy pionierami. Wszystkich powaliło. To była całkowita nowość. Ruszyła lawina. Te gry ujawniły potencjał komputera. Atari poniekąd zainicjowało rewolucję komputerową.
W nadziei na nowe pomysły zatrudniali bystre dzieciaki. Przypadkowo stworzyli zawód projektanta gier komputerowych. Fabryka gier. Mikroprocesory programowały procesy w czasie rzeczywistym. Na początku lat 80. służyły albo do naprowadzania pocisków rakietowych na cel, albo do tworzenia gier wideo. Firmą Atari od samego początku kierowali inżynierowie o bardzo twórczych osobowościach. Przypominali muzyków, reżyserów, byli artystami. Z rządzeniem losu albo opatrzności powstał dział projektowania gier Dream Team Atari, który stworzył klasyczne pozycje: Tempest, Asteroids, Centipede, Gauntlet. To byli luzacy. Któregoś razu sikam w toalecie. Spoglądam w dół, a obok widzę bose stopy. Podnoszę wzrok, facet w samych gadkach. Od jego szefów usłyszałem, że to wspaniały inżynier, ale nie lubi ubrań. W dziale automatów do gry pracowali świetni programiści. Do najlepszych należał Howard. Kluczową postacią jest programista. Staram się wywołać określone doznania. Realizuję pewien zamysł. Byłem do tego stworzony. 11 stycznia 1981 roku zacząłem pracować w Atari jako programista. Pamięta pan swój pierwszy dzień? Jasne. Najpierw pracowałem z Toddem Fryem i Robem z Dybelem. Wiedziałem, że w Atari pali się dużo zioła. Pierwszego dnia zabrałem ze sobą jointa. Chciałem być uprzejmy. Nauczka dla młodszych widzów. Żeby się wkupić, przynieście własny towar. Wchodzi Todd, zamyka drzwi i mówi: będę jarał, może lepiej wyjść. Skąd? Mam jointa. Tylko parsknął. Byle czego nie palę. Tak to się zaczęło. Chcieliśmy, by ciężka praca także bawiła. Staraliśmy się zatrzeć granice między pracą a zabawą. Dewizę firmy "Zabawę bierzemy poważnie" przerobiliśmy na "Zabawę bierzemy dożylnie". Nie spodobała się. Nie wiem czemu. Balangowa atmosfera miała dopingować do pracy. Wyznaczyłem normy. Jeśli zostały wypełnione, piwo lało się strumieniami. Skakiwali do firmowego auta, jechali do monopolowego i na firmową kartę robili zakupy. Przywozili alkohol, a myśmy imprezowali. Tam na pierwszym piętrze było jacuzzi. Z tego pagórka w swojej ukochanej koszuli dashiki koziołkowałem po kilku głębszych. Ta imprezowa atmosfera była zaskoczeniem? Słyszałem, że imprezują, ale nie wierzyłem. Pracowników najlepiej rekrutowało się podczas imprez. Facet myślał: jestem nerdem, a tu laski mnie nie olewają. Super. Robili co chcieli, ale byli filarem firmy. Po 3,5 roku spędzonych tutaj, następne ćwierćwiecze było trudne do zniesienia. Nigdy nie opuszczała mnie myśl, że najlepsze lata mam za sobą. To bardzo wzruszająca chwila. Nie byłem tu 30 lat. Tutaj życie otworzyło przede mną swoje uroki. Tutaj odkryłem, ile przyjemności daje praca, tworzenie nowych, ważnych rzeczy. Teraz to wszystko do mnie wraca. Jestem bardzo wzruszony. Co naprawdę wydarzyło się w roku 1983?
Krążyły pogłoski o wyrzuceniu gier, ale Atari je dementowało. W końcu sprawa przyschła. Lecz kiedy w internecie pojawiły się rankingi najgorszych gier, informacja o E.T. na wysypisku z lokalnej plotki urosła do rangi autentycznej legendy. Filmiki zamieszczone w sieci w połowie lat 90. sugerowały, że wystarczy wziąć łopatę i wyruszyć na pustynię. Też tak sądziłem. Niesłusznie. Joe bada miejskie wysypisko od lat. Jeśli jego ustalenia są prawdziwe, to gry tkwią głęboko pod ziemią zalane betonem. Joe nadal walczy z biurokracją, ale gdyby dostał zgodę od miasta, łopaty nie wystarczą. Będzie musiał skorzystać z potężnych maszyn i fachowego personelu. To jedno ze zdjęć z zakopywania. Do warstwy betonu jest z 5 metrów. Niżej zalega głównie ziemia. A co to takiego? Równiarka. Służy do dokładnego wyrównywania dróg i większych powierzchni. Będzie nam potrzebna? Nie. Jest tu na wszelki wypadek? Nie. Okej, nie wnikam. Joe działa za szybko. Trzeba go przystopować. Sprzeciwiają się ekolodzy i chyba też mieszkańcy. Istnieje obawa, że na wysypisku są niebezpieczne odpady, o których nie wiemy. Nikt nie wie, co tam jest. Może świnie nafaszerowane rtęcią, malation, DDT, ołów. Kartridże mogą zawierać niebezpieczne metale. Nie chcę mieszkać nieopodal miejsca, w którym nastąpi, że tak powiem, otwarcie grobu tych świń i uleci rtęć gazowa. Chcę uniknąć panicznej ewakuacji Alamogordo. Nie godzę się na to. Gdyby coś się stało, Stanowa Agencja Ochrony Środowiska wydałaby zakaz. Dopóki ja tu jestem, możemy czuć się bezpieczni. Tajemnicze HSW. Na początku konwertowałem gry z automatów na Atari. Choć pracowałem ledwie tydzień, poszedłem do szefa z tekstem: na konsoli gra Star Castle wypadnie do kitu, ale mogę ją tak przerobić, żeby się nadawała. Usłyszałem: zgoda, rób co chcesz. Jak się pan nauczył fachu? Przeczytałem instrukcję obsługi i zacząłem pisać program. Przedtem nikt nie zawracał sobie głowy fabułą. To była moja pierwsza gra. Chciałem zaimponować wszystkim. Scenariusz napisałem w noc. Opowieść o muchach, które poleciały w kosmos, zmutowały i przejęły władzę nad Układem Słonecznym. Ale zaatakował je potwór. W tytule umieściłem słowo Jar, czyli imię prezesa Atari Raya Kasariego, czytane od tyłu. Dodałem słowo zemsta, bo brzmi intrygująco. Tak powstała gra Yar's Revenge. To był wielki hit. Gry w rodzaju Yar's Revenge miały w sobie coś z magii. Dziś ta grafika wygląda prymitywnie, ale wtedy robiła niesamowite wrażenie. To była bardzo nowatorska strzelanka. Latanie pojazdem kosmicznym wymagało wprawy. Wróg był groźnym draniem. Pokonanie wszystkich przeszkód i jego samego dawało dużą frajdę. Za porażkę można było mieć pretensje tylko do siebie. Gra się nie nudziła, bo zasady były czyste. Tak jak w każdej wspaniałej grze.
sit right on that edge. Któregoś dnia graliśmy w Yars' Revenge. Ustawiając statek w odpowiednim miejscu, przed przejściem na kolejny poziom pojawiły się litery HSW. Nie mieliśmy pojęcia, co znaczą. Później wyczytaliśmy, że to inicjały Howarda Scotta Warshawa. To była pierwsza gra Atari z nazwiskiem jej twórcy. Podobnych nowinek Yars' Revenge niosła wiele. Yars' Revenge była najlepiej sprzedającą się grą na Atari 2600. Sprzedano około 1 000 000 egzemplarzy. Przyniosła ogromne zyski. W 1981 roku zysk operacyjny wyniósł $375 milionów. Największe triumfy w branży rozrywkowej odnoszą gry wideo. Byliśmy najszybciej rozwijającą się firmą w dziejach Ameryki. Nastąpiła eksplozja. Sami kręciliśmy głową z niedowierzaniem. Byliśmy potentatami w branży automatów do gry i na rynku elektroniki. Zrobiliśmy nasiadówkę. Padły pytania o perspektywy rozwoju Atari 2600 i całej branży. Hipoteza Joe'ego o cmentarzysku Atari wygląda prawdziwie. Popieram wykopanie gier. To największy mit wśród graczy. Joe chciałby tym wydarzeniem rozsławić Alamogordo. We wtorek miasto podpisało półroczną umowę na przekopanie wysypiska. Władze dały zielone światło. Przybędą ekipy filmowe. O 9:30 rozpocznie się sądowanie wysypiska. Faza pierwsza poszukiwania, 24 kwietnia 2014 roku. Co ta niesamowita maszyna robi? To wiertnica, pobiera próbki gruntu. Obszar poszukiwań zawęziliśmy ze 120 do 4 hektarów. Poszukujemy listów, znaczków pocztowych, gazet z września 1983 roku. Nic ciekawego. Jeśli nie znajdziemy gier, ludzie będą zawiedzeni. My też. Wykopiecie całe wysypisko? Wydział Środowiska nie pozwoli. Liczy się pan z porażką? Auto bym zastawił, domu nie. Pielgrzymka. W tamtych latach, przynajmniej na zachodzie, marka Atari była powszechnie znana, podobnie jak gra E.T. Warto ustalić, co wydarzyło się w roku 1983. Postanowiłem pojechać do Alamogordo, bo intryguje mnie wpływ, jaki gra lub jej producent wywiera na społeczeństwo. Zaskakujące, że E.T. trafiło na wysypisko, a nie do muzeum. Wiele osób chyba chciałoby otrzymać namacalny dowód, że gra rzeczywiście skończyła na śmietniku. Zawodowo projektuję gry od 1994 roku, ale przede wszystkim zajmuję się historią gier wideo i przekonywaniem, że są one gałęzią sztuki. Prowadzę działalność konserwatorską i edukacyjną. Zawsze chciałem tam pojechać i zobaczyć to miejsce. Właściwie wolałbym, żeby legenda trwała. To wysypisko jest zarazem cmentarzyskiem całej branży, bo los, który spotkał Atari, podzieliły inne firmy. Nagle wszystko stanęło. Niemal w jednej chwili. Chcę zobaczyć, co tam jest. To trochę jak otwarcie zaginionej arki. Czy twarz mi się skurczy? Nie wiem. Żona spytała, po co tam jadę. Gdy próbowałem wyjaśniać, tylko machnęła ręką, a jedź sobie.
Jak mamy cię podpisać? Jak chcecie. Jakbyś siebie opisał? Scenarzysta, pisarz, poszukiwacz przygód. Atari służyło mi do wcielania się w Indiana Jonesa, E.T. Miałem konsolę. Pochodzę z niezbyt zamożnej rodziny, ale niemal przez całe dzieciństwo mogłem snuć marzenia. To z nich zrodziła się moja debiutancka powieść. Pomysł, by Willy Wonka był projektantem gier z easter eggami, zaczerpnąłem od Atari. W zeszłym tygodniu poczułem się jak dzieciak. Wysypisko w Alamogordo to dla mnie ziemia święta. Przypomniałem sobie, że mój DeLorean jest w Nowym Meksyku. Odbiorę go George'owi Martinowi i pojadę do Alamogordo. Zahaczę o obserwatorium Very Large Array i o Roswell. Wszystko pięknie się ułożyło w niesamowitą wyprawę, niczym Indiana Jonesa na spotkanie z doktorem Brownem w Westeros. Szerokiej drogi. Bardzo dziękuję. Tutaj. Tu mamy dowód. To data? 2 października 1983 roku. Atari zakopywano od 23 do 29 września. Tydzień wcześniej. Kilka dni. Z matmy byłem kiepski. Gry zostały na spodzie. Więc gdzie są? Cierpliwość. Uwielbiam wyzwania i zagadki. A zwłaszcza, kiedy słyszę, że to próżny trud. Przygotowania zajęły mi 3-4 lata. Przekonałem polityków, Wydział Ochrony Środowiska. Pokonałem mnóstwo przeszkód. Gry musimy odnaleźć. Gra o 22 miliony. Pierwsza gra oparta na fabule filmu to chyba Raiders. Stworzenie jej powierzono mi, bo Yars Revenge odniosła wielki sukces. Miałem go powtórzyć. Wszystko zależało od Spielberga, który musiał zaakceptować wizję gry. Czy Indiana Jones wyrwie się ze szponów zła w grze Raiders? Jak gra została przyjęta? Była kolejnym hitem. Jestem jedynym programistą w dziejach Atari, którego każda gra przynosiła miliony. Błyskawicznie. Tym razem Steven Spielberg stworzył E.T. The Extraterrestrial. Słyszę od Spielberga, w moich filmach akcja rozwija się nieśpiesznie. To zwalnia, to przyspiesza. Zupełnie nie wiem, o co mu chodzi. A on, nie tym razem. E.T. zaczyna się brawurowo. Film okazał się hitem, więc postanowiliśmy zrobić grę. Jeśli na filmie chcą zarobić ludzie z innej branży, zawsze wpadają w kłopoty. Zwłaszcza gdy sądzą, że wystarczy kupić prawa do kinowego hitu i zrobić grę. Trwały negocjacje finansowe między Atari a Universalem. Steve Ross, prezes Warnera, zaakceptował kwotę, od której wszyscy zdębieli. Ponad 20 milionów. Absurdalnie wysoka suma. Chciał w ten sposób zwabić do Warnera Spielberga, którego uznawał za geniusza.
To też odegrało rolę. Kupiliśmy prawa do E.T. Gra musiała wyjść przed Bożym Narodzeniem. I tu był kłopot. Któregoś popołudnia siedzę w biurze. Dzwoni telefon. Mówi Ray Kazar z Monterey. Słyszę w słuchawce. Zrobisz E.T. w 5 tygodni? Owszem, zrobię. On na to, za 2 dni przyjedziesz na lotnisko w San Jose. Polecisz prywatnym samolotem do Spielberga z propozycją gry. Podczas prezentacji u Spielberga, mimo że miałem tylko 5 tygodni, nie zrezygnowałem z nowinek. Zaproponowałem grę w świecie trójwymiarowym. Miałem ogromnie ambitny cel. Chciałem poruszać się na granicy tego, co niemożliwe. Balansować nad przepaścią. W warstwie emocjonalnej chodziło o zderzenie osobowości. Był agent FBI zabierający nam wszystko, co mamy. Oraz naukowiec, który prowadził nas do miasta, bo chciał na nas eksperymentować. Naszym zbawcą był Elliot. Robił to na telefon. Sądziłem, że gra może wzruszać, ale cóż. W pewnej chwili Spielberg rzucił: może zrobisz coś w stylu Pac-Mana? Nie, to ma być rzecz oryginalna na miarę filmu. Gra ma być trudna, ale możliwa do opanowania. Mam stworzyć grę, która będzie się sprzedawała. Przeciętnie gra powstawała w 5-6 miesięcy. Ja miałem 5 tygodni. Można by sądzić, że to zadanie niewykonalne. Tak uważała większość kolegów w dziale. Ale nie ja. Nasuwa się słowo arogancja. Jak zwał, tak zwał, ale coś takiego mnie rozpierało. Jeśli gra nie wyjdzie na Boże Narodzenie, będzie totalna klapa. Wyzwanie było ogromne. Stawka także. Wynosiła 22 miliony. Swoje stanowisko pracy przeniosłem do domu. Mogłem pracować 24 godziny na dobę. Szanse na sukces zawsze mieliśmy duże, przenosząc grę z automatów na wideo. Z E.T. było inaczej. Jest tam kto? E.T. gra wideo. Wcielicie się w E.T. Przed wypuszczeniem gry musiał w nią zagrać i zaakceptować Steven Spielberg. Zgodził się. Howard, który jest bez wątpienia geniuszem, w kilka tygodni przedstawił scenariusz gry. Zachwyciłem się. Była trudna, ale dawała mnóstwo frajdy. Widział pan ostateczną wersję? Tak. Podobała się? To moja ulubiona gra. Stevenowi Spielbergowi gra się spodobała. Pomyślałem, jest dobrze. Nie obwiniam go. Ale nawalił. Gra wideo, która pomoże E.T. wrócić do domu na Boże Narodzenie. Gra trafiła do sprzedaży. Wszyscy odetchnęliśmy. E.T. zbierało świetne recenzje. Czyli było nieźle. Grę dostałem na gwiazdkę w 1982 roku. Myślałem, że będę pierwszy. Okazało się, że pod choinkę dostali ją wszyscy. Po jakimś czasie, gdy spotkałem na korytarzu ludzi z marketingu, z zarządu, padały teksty: wiesz co, Howard? Odwaliłeś kawał wspaniałej roboty. To nie twoja wina. Mnóstwo ci zawdzięczamy. Chcemy, żebyś wiedział. Głowa do góry. O co im do diabła chodzi? To okropnie trudna gra. Do tego niesprawiedliwa.
W Londynie, skąd pochodzę, wypożyczaliśmy gry ze sklepu na weekend za 50 pensów. Na E.T. szkoda było kasy. Ludzie strasznie jej nie lubili. Najgorsze było to, że znakomicie pamiętałem film i bardzo mi się podobał, jak wszystkim. To dziś klasyka kina. Grę od filmu dzieliła przepaść, jakbym dostał policzek. Pewnie poszłoby 6, może 3 miliony, ale sklepy zaczęły zwracać grę. Nakład był za duży. Wyprodukowali 4 miliony i zwroty szły w miliony. Jak się pozbyć bezużytecznego produktu? Zakopać. Odpowiedź sensowna. Przebranżowienie się nie przyszło mi trudno. Zdobyłem uprawnienia do handlu nieruchomościami, potem brokerskie. Po jakimś czasie miałem tego dość. Teraz prowadzę praktykę psychoterapeutyczną. Jestem terapeutą wyjątkowym, z dyplomem inżyniera i magisterium z psychologii. Pracuję w Dolinie Krzemowej. Świetnie tłumaczę z angielskiego na język nerdów. Pierwszy raz od opuszczenia Atari cieszy mnie to, co robię. Przez 30 lat robiłem najróżniejsze rzeczy, ale dopiero teraz czuję, że pokonałem regres. Wiem o akcji wydobycia. Chcę to zobaczyć. Chcę tam być. Chcę zobaczyć odkopywanie mojej przeszłości. Nie wiem, czego się spodziewać. Dziwnie mi z tym. Nadzieje to jedno, oczekiwania drugie. Nie wiem, jak zareaguję na ich widok. Faza druga, wydobycie. 25 kwietnia 2014 roku. Przybycie archeologów. 9:24. Archeologowie śmietnikowi mają poczucie więzi środowiskowej. Chętnie sobie pomagamy. Robimy to bezinteresownie. Ciekawe, czy potrafią odpowiednio przygotować teren. Natrafili na plakat z lat 70. Ponieważ wykopalisko traktujemy jako ratunkowe, wykopiemy rów. Wydobyty materiał poddamy badaniu. Rozłożymy go na stołach, zważymy i zidentyfikujemy. Jakie postępy? Zaczęliśmy kopać. Przyjechały ciężarówki. Przedstawię to na niesamowitym diagramie. Nad grami jest 6 metrów śmieci. Z ziemią. Jak na diagramie. Trzeba to wszystko zabrać. Większość. Dotąd nie znaleźliście gier? Nie. Jest pan zdenerwowany? Przerażony. Ja też jestem kłębkiem nerwów. To nas pocieszy. Wyluzuj, kolego. To nie maniacy, ale entuzjaści. Uwielbiam takich ludzi. Całe życie poświęciłem sztuce i rozrywce. Teraz dużo się dzieje, aż za dużo. Ale jazda. Kiedy o wykopalisku opowiadam tym, którzy czują bluesa, sam nie mogę w to uwierzyć. Mam gęsią skórkę.
Ze sklepu z grami wideo w Austin dostałem wszystkie tytuły Howarda, które mieli. E.T. to pierwsza gra z oficjalnymi easter eggami. Pionierem był Warren Robinet, ale robił to potajemnie. Howard dostał zgodę od Atari. Gdy gracz odrodził geranium, ono przeistaczało się w Yara z Yar's Revenge i ulatywało. Miałem 11 lat i zdębiałem. Za drugim razem z geranium robił się Indiana Jones. Howard ukrył postaci z tych gier. Życzą Państwo pokój? Oczywiście. Nazwisko? Warshaw. Znalezisko pod nogami. Faza trzecia. Odzyskanie. 26 kwietnia 2014 roku. W dniu wydobycia pojechałem tam z żoną. Czułem się dziwnie. Byłem zdenerwowany, ale nie umiałem sobie tego wytłumaczyć. Na myśl, że sprawa może się wyjaśnić, przechodziły mnie ciarki. Im bliżej wysypiska, tym tłum gęstniał, a ludzie wciąż nadciągali. To religijna pielgrzymka. Skrzyknąłem się z kumplami. Zadzwoniłem do szwagra. To trzeba zobaczyć. Żona machnęła ręką. Takie coś zdarza się raz na 100 lat. Legenda naszego pokolenia. Mnóstwo gier. Znam wszystkie plotki. Miałem Atari i tę grę. Z koleżanką przyjeżdżaliśmy tu w weekendy. Poszukiwaliśmy gier jak potwora z Loch Ness. Jak ci się grało w E.T.? Super. Lubię beznadziejne gry. Grałem na Atari. Nie mogę tego przegapić. Chcę wiedzieć, czy legenda leży tutaj. Chcę być częścią historii. Poznać prawdę. Tylko nerd zechce jechać tu 28 godzin. Należy obalić mit, że E.T. na Atari to najgorsza gra w dziejach. Howard Warshaw to świetny programista. Jego gra także. Fajne auto. W środku jest E.T. Do wejścia na wysypisko śmieci w małym mieście w Nowym Meksyku tłoczą się ludzie. Jestem całkowicie zaskoczony, ale i zachwycony. Nie chodzimy na wysypiska, ale tu szukamy skarbu. Sądzę, że je znajdę. Tu się zmieści 1 milion kartridżów. Prawdopodobieństwo jest duże. To wykopalisko nostalgiczne z czasów mojego dzieciństwa. 3 godziny później. Zrywa się wiatr. Jak na zawołanie. Straszna pogoda. Burza piaskowa i biały tuman zwiastują nieszczęście. Robi się paskudnie. Wiatr niesie biały piach, który okrywa wszystko. Straszny syf. To wiatr historii.
Byliśmy w środku burzy piaskowej. Skojarzyło mi się to z początkiem bliskich spotkań trzeciego stopnia. Ludzie w goglach i bandanach, niedowierzający własnym oczom. Jesteśmy pierwsi? Tony Johnson z Denver. To on przybiegł z wiadomością. Przejdzie do historii jako pierwszy znalazca Atari. Proszę bardzo. Panie i panowie, mamy komunikat. Tony, powiedz, co znalazłeś. Główkę joysticka do Atari. Gdzie to było? Po drodze do toalety. Leżała na ziemi? Zgadza się. Przedmiot znaleziony pod nogami nie ma wartości archeologicznej. Może pochodzić z wykopu? Owszem, silny wiatr wieje w tamtą stronę. Mógł wypaść z czerpaka. Macie coś Atari? Jeszcze nie. Przeprowadzicie datowanie węglem? Jest za młody. Dla tych gier byłoby najlepiej, gdyby trafiły do wykopu prosto z ciężarówek. To najkorzystniejszy scenariusz. Zapewne większość nadaje się do gry. Leżą od 1983 roku. Śmieciówki, puszki po piwie, mnóstwo drewna, zero Atari. Strasznie się to ciągnie. Nie wiem, czy coś znajdą. Nylonowa linka, czerwona folia. Tam są tylko skorpiony i grzechotniki. Trzeba było tak zostawić. Wszystko się sypie. Że jest źle, zorientowałem się dopiero pod koniec 1983 roku. Byłem święcie przekonany, że Atari nigdy nie zniknie z rynku, bo było częścią mojego życia. E.T. nie sprzedawało się najlepiej. Pod koniec roku zacząłem wątpić, czy osiągniemy założone zyski. Wtedy przeżyłem jedną z najgorszych nocy w życiu. 7 grudnia 1982 roku zadzwonił Dennis Groff, nasz główny księgowy. Usłyszałem: mam nowe wyniki finansowe. Strata była ogromna. Warner podał, że strata Atari w trzecim kwartale wynosi 180 milionów, a w całym roku ponad $500 miliarda. Zacząłem dostrzegać symptomy upadku. Upadek był szybki, bolesny i nieuchronny. Część kierownictwa Atari, w tym prezes Raymond Cassar, sprzedała akcje Warnera na krótko przed ogłoszeniem złych wyników finansowych. Cassar odrzuca zarzuty o nieuczciwość. Wyrzucili Cassara. Przyjęli faceta z Philipa Morrisa. Gdy zaczynał, w Atari pracowało 10 000 osób. Po 5 miesiącach zostało nas 2000. Odeszło 80% załogi. Na krótką metę rynek reaguje irracjonalnie. Zakończył się gwałtowny wzrost. Nie wiedziałem, że nadchodzi nagły zjazd. Biznes się sypał. Pociąg wypadł z szyn. Pomyślałem, i co ja teraz zrobię? Cios był ogromny. To moje dziecko. Pastwiono się nad nim. Magazyn New Media oskarżył E.T. o zniszczenie branży gier wideo. Czyli, że w pojedynkę rozłożyłem rynek wart $1 miliard. Z upadkiem branży wiązano osobę Howarda. To zaważyło na jego karierze. Źle się stało. Zniszczenie kariery człowiekowi tylko dlatego, że stworzył E.T. w takich, a nie innych okolicznościach, jest bardzo niesprawiedliwe i smutne.
Jest Aleja Sławy. Rozdają nagrody za dorobek zawodowy. O Howardzie wszyscy zapomnieli. To wstyd. Tego dnia, w którym wszystko szlak trafił, kiedy musiałem zapakować do auta wszystkie swoje szpargały, byłem bardzo przybity. Poczułem, że utraciłem najważniejszą rzecz w życiu. Wiedziałem, że już nigdy tego nie odzyskam. W Alamogordo odbył się pogrzeb Atari. Zakopanie gier symbolizowało pochówek wspaniałej epoki. Nie chcę wnikać w kwestie psychologiczne, ale wyrzucenie gier zbiegło się z upadkiem Atari. Nie mamy wpływu na to, co wydobywamy. Kartridże z E.T. mogą być bardzo zniszczone w stanie rozkładu. Możemy nawet ich nie rozpoznać. Z jednej strony obawiam się, że zamiast kartridżów zobaczymy jak w poszukiwaczach zaginionej arki tylko piasek. Z drugiej mam nadzieję, że dzięki znalezisku lepiej zrozumiemy, co się stało. Widzisz? Jak on ma na imię? Co to jest? Wołają mnie? Co jest? Znaleźliście coś? Szkoda, że nie wziąłem lornetki. Pokaż. Niosą coś na stół archeologów. Wszyscy mnie słyszą? Mamy znalezisko. Archeologowie potwierdzili, że z głębokości 8,5 metra wydobyliśmy grę Atari. Nienaruszoną. W pudełku. Wzruszająca chwila. Legenda została potwierdzona. Wielki kamień spadł mi z serca, gdy w czerpaku pojawiła się gra. Gratulacje. Nie spodziewałem się, że będą w stanie nienaruszonym. Mam gęsią skórkę. Co pan czuje? Widzi pani emocje, jakie dziś wywołała gra, którą stworzyłem 32 lata temu? Jestem ogromnie wzruszony. Włożyłem w tę grę mnóstwo pracy. Uwinąłem się w 5 tygodni. To był najpracowitszy czas w moim życiu. Muszę dojść do siebie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Mnóstwo krytyków nigdy w tę grę nie grało. Wiem, bo ich pytałem. Podtrzymywali mit, że E.T. to beznadziejna gra. A to nieprawda. Pamiętam Firefly. To jest najgorsza gra na Atari. Nie E.T. Najgorsza to oczywiście Trespasser. Bez wątpienia. Było mnóstwo beznadziejnych gier. Nazywanie E.T. najgorszą to niegodziwość. Obecnie modne jest wyrzucenie gier komputerowych na śmietnik. Nie fizycznie, tylko werbalnie.
Modne stało się mówienie, że E.T. to najgorsza gra wszechczasów, a zdaniem wielu jest najlepsza. Pewnie się narażę, ale sądzę, że E.T. jest lepsze od Call of Duty. Jak na tamte czasy i okoliczności powstania, E.T. to arcydzieło. Wspaniała gra, a najwspanialsze, że powstała w 5 tygodni. Nikomu nie udałoby się zrobić z E.T. udanej gry. He should be applauded Howardowi należy się pochwała, że zadanie wykonał w terminie. in the time that was allotted. The scorn Gromy powinny spaść na tych, którym przyszło do głowy, że grę można stworzyć w 1,5 to miesiąca. try to build a cartridge in a month and a half. Pionierzy przypominają pingwiny. Pierwszy pingwin, który wskakuje pod lód, zawsze pada łupem foki. Ale gdyby nie on, inne nigdy by nie weszły do wody. Szkoda tego odważnego ptaka, ale ktoś musi być pierwszy. Joe Lewandowski miał rację. Gry były tam, gdzie przewidywał. Świnie nafaszerowane rtęcią nie wyskoczyły spod ziemi. Legenda o zakopaniu gier okazała się prawdziwa, ale nie do końca. Archeologowie skatalogowali znaleziska. Kartridże z E.T. się znalazły, lecz do 1 000 000 dużo brakowało. Stanowiły około 10% znaleziska. Reszta to najlepsze gry: Defender, Centipede i Yar's Revenge. Trafiła się nawet Adventure, którą zwędziłem. E.T. nie zakopano ukradkiem ani ze wstydu, lecz z powodu tarapatów finansowych firmy. Wysypisko w Alamogordo było najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. E.T. nie zakopano dlatego, że to najgorsza gra. Została okrzyknięta najgorszą dlatego, że ją zakopano. Uznano ją za gwóźdź do trumny całej branży. Grę i jej twórcę posądzono o zbrodnię, której nie popełnili. Pogląd, że gra E.T. uśmierciła Atari, jest po prostu głupi. Atari popełniło samobójstwo, a nie zostało zamordowane. To nie wina E.T., lecz splot wielu błędów technicznych, wdrożeniowych i marketingowych. Twierdzenie, że E.T. uśmierciło branżę gier wideo, jest śmieszne. Winę ponoszą wzorce zachowań, które doprowadziły do tej porażki. Przyczyną upadku Atari był zamiar wprowadzenia kolejnych 10 milionów Atari 2600 na nasycony rynek. Atari nie upadło przez E.T. To mit. A w życiu jest tak, że opinie często powtarzane są brane za prawdę. Proste i jasne odpowiedzi łatwiej przemawiają niż skomplikowane, choć prawdziwe. Kolejny 6-pak. Chciałbym, żeby te znaleziska trafiły do Muzeum Gier. Właścicielem tych gier jest miasto Alamogordo, bo do nas należy wysypisko. Zamierzamy sprzedać je na eBayu. Czy przyjęlibyście kolejne fatalne gry? Oczywiście. Zapraszamy. Atari to pierwsza wielka firma z Doliny Krzemowej. Dzięki Atari moje pokolenie zaznajomiło się z komputerem. Gry na Atari wprowadziły całe pokolenie w epokę komputerową. Upowszechniliśmy nową platformę rozrywki. Dla całego pokolenia jesteśmy symbolem epoki gier komputerowych. Wielka sprawa.
Tym facetom nigdy nie oddano należytego hołdu, a to im zawdzięczamy powstanie całej branży. To oni wymyślili 3 życia, latanie statkiem. Pomysł był tak dobry, że został przez wszystkich skopiowany. A ponieważ spowszechniał, zapomniano, że był wyjątkowy. Dzięki Atari inżynierów z Doliny Krzemowej zaczęto traktować jak gwiazdy rocka. Tego wcześniej nie było. Nonszalancki ubiór, merytokracja to zręby kultury, która z Doliny Krzemowej uczyniła miejsce szczególne. Moim zdaniem Atari nadal będzie uznawane za symbol innowacji. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj. Czytał Marek Ciunel.